Dobra, jadę Kary, nie? Jadi. A to już jedziesz? No jadę już. A początek gdzie? Jechać z tym początkiem? Myślę, że tak wszystko ma swój początek, środek i koniec. Dobrze, czyli akt pierwszy, drugi i trzeci. Tak jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, Baba Jaga... raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku z garażu z moimi kolegami Adi, Adrian, witam. Kary, Cześć, hej. jaki dzisiaj spokój i ja. Ja tam z tyłu, którego mnie nie widzicie. Dużo spraw dzisiaj. Tak, dzisiaj mamy dużo spraw do przekazania. Bardzo dużo spraw. Może zaczniemy od tego, co my dzisiaj tu robimy przy moim motocyklu. Czego nie robimy? Zmieniamy zakładamy skarb. Pokaż ten skarb, bo nie wszyscy oglądają mój Instagram Bully96, jak również Facebook, również Bully96. Co to jest za skarb, Kary? Zakładamy konewalwę z przodu i zakładamy na tył Tak zwanego traksa, tak? zwanego traksa. Tak to wygląda z regulacją sagu taką zewnętrzną Okej. wysokości. Ostatnio zamieściłem zdjęcia tego zakupu właśnie na stronie na Facebooku. Zapłaciłem za to, to jest sprzęt używany, że się tak wyrażę. On ma przejechane jakieś 10, tak przynajmniej zapewnia pan Wysocki, 10 motogodzin w co wierzę. I zapłaciłem za niego bagatela, 14 000 złotych. Bardzo dużo szmalu. Nie, no brutto, tak. Dużo, niedużo, powiedzcie względne. No tak, nowy taki komplet kosztuje około, już tutaj nie łapcie nas za słówka, ale około 20 000 złotych. I ktoś mógłby od razu powiedzieć, słuchajcie, za 14 000 złotych to można mieć motocykl. To prawda. No prawda. To prawda, natomiast no nie tylko ja, ale my często tutaj w grupie wymieniamy motocykle, można powiedzieć, co w moim przypadku co 100-110 motogodzin, w przypadku moich kolegów co 150. I przy wymianie motocykla, no człowiek stara się go spersonalizować. Tak, Kary? Znaczy przy wymianie, no już od jakiegoś czasu, jeżeli kupujesz nowy motocykl, to zazwyczaj lądujemy u jakiegoś tunera. No tak, no ale taka, już nie mówię o tej banalnej personalizacji, czyli wiesz, kierownica, na której się jeździ, ustawienia klamek i tego wszystkiego, ale również setting zawieszenia. Tak. No i ten setting zawieszenia kosztuje. Kosztuje. I mogę powiedzieć nawet, że do tego zakupu namówił mnie, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, kolega nasz, Leszek Drogosz, bo mówi tak, Marek, słuchaj, taki setting w twoim przypadku kosztuje pomiędzy u różnych tunerów. 2 do 3 tysięcy ze sprężynami. Ze sprężynami przód-tył, nie? Po 100 motogodzinach sprzedając ten motocykl, sprzedaję z tym settingiem. Tak, ale ja coś chcę powiedzieć, bo ty akurat poszedłeś grubo, czyli poszedłeś w konewalwę. Natomiast takie coś można zrobić i to też ma sens, mieć 2 komplety zawieszeń. Tak jest, to wrócimy zaraz do tego, nie? Ja poszedłem grubo, bo no po pierwsze fałszywie no to nie jest skromność. No powiedzmy, że mnie na to stać, tak? Poza tym, no im lepszy setting, im lepsze zawieszenie, ma to wpływ na co, Kary? Bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo, nie? I również tym się kierowałem. Ale teraz wracając, czyli reasumując, jeśli w przeciągu 2 sezonów, 2 lat kupuję 3 motocykle, robię 3 settingi, czyli na te 3 settingi wydaję pomiędzy 7,5 a 9 tysięcy złotych. Myślę, że po tych 2 latach ten zawias, No to 9 jeszcze sprzedaż. myślę, że go sprzedam. Nie? Czyli jestem w punkcie wyjścia, a poprawia człowiek sobie... Tak. I nie robisz komuś prezentów. No tak, no, a nie robię komuś Każdy prezentów. chce mieć stuningowane, ale nikt nie chce za to zapłacić, tak? No to jest prawda, Traktują nie? to tak, jakby to była zwykła seria motorów. Ale wiesz, ten prezent nie do końca jest też prezentem, bo ja ważę swoje, Tak. tak? To jest po prostu Konieczność czasami, nie? No, ktoś inny, który waży mniej, znacznie mniej i tak by musiał zrobić ten setting i tak, także to nie do końca jest taki, No ale sprężyny pod wagę się dostosuje. no tak, taki prezent, nie?
Generalnie jest to jakiś kłopot, nie? Za każdym razem trzeba jakieś tam te zawieszenie zawieść, stuningować, zrobić to. Znowu się człowiek przyzwyczaja do pewnych rzeczy, bo a tak masz zrobiony zawias swój pod siebie, jego sobie regulujesz do siebie jak chcesz i masz po prostu Przekładasz, swój zawias. jeździsz, Po no, prostu. Tak. na stale. Jeszcze 2-3 lata temu, no my wszyscy tutaj w grupie, no w grupie naszych kolegów, jak jeździliśmy, to na temat zawieszenia była odpowiedź jedna każdego z nas. Nie? Trzeba mieć zawias w rękach, nie? To trzeba być twardzielem i tak dalej. No ale tak chyba do końca nie jest i stąd moja decyzja. Ta inwestycja, jeśli to w ogóle tak można powiedzieć i nazwać, w tym przypadku akurat no, jest droga, tak? Ale można, tak jak przed chwilą Kary powiedział, napomknął, zrobić sobie takie rozwiązanie w inny sposób. Czyli, Adi, Czyli kupujesz na przykład, powiem nam swoim no przykładem. właśnie, Kupiłem od kolegi zawias SX-a, tak, dwukomorówka, bo dwukomorówkę bardzo fajnie można przerobić i dostosować do enduro, do hard enduro. Co też uczyniłem, pewne zmiany zostały wprowadzone w środku, został zawias troszeczkę skrócony, bo zawias crossowy jest dłuższy od endurowego. Robił mi to Andrzej Szukier akurat. No i jestem mega zadowolony i praktycznie przekładam od razu zawieszenie do... czyli do kupując, każdego żeby to motocykla. wybrzmiało raz jeszcze i to, żeby to było takie jasne, kupując nowy motocykl, tak, stary zawias, stary, ten twój spersonalizowany, zostawiasz go sobie, Tak. bo masz 2 komplety, Tak. I wkładam oryginał, który przyszedł z motocyklem. tak jest. No i A to też zostawiam jest jakieś rozwiązanie. I wiem co mam, wiem co serwisuję, jak go serwisuję, mam go już teraz do trzeciego motocykla tak naprawdę. Do trzeciego, no. Jestem mega zadowolony. Na pewno jest to tańsza opcja niż Kono Valve, ale również dobrze działa na moje umiejętności, wystarcza. No, na moje umiejętności ten zawias, nie jedna osoba powie, po co ci to, Ale my to byśmy o tym rozmawiali. No Czy tak, to jest wiesz, kwestia tego, że gdzieś tam będziesz robił jakieś loty, gdzieś u jakieś, wiesz, dobicia i tak dalej, nie? Ten zawias ma Ci pomagać przede wszystkim. Czyli na Twoje umiejętności on powoduje to, że Ci pomaga i wybiera te pewne nierówności, które dla innego zawiasu mogłyby jakieś tam, nie wiem, sprawiać problemy, to jest bezpieczne po prostu dla Ciebie. To szyneczko? Nie jest słodkie. nie, bo nagrywam teraz. Ja nie zapomnę, jak raz gdzieś jechaliśmy na prostej drodze takiej na kotlarni. Nie wybrał tył, nie? I Carlos, jak dziś pamiętam, pozdrawiamy oczywiście Carlosa, który no, chciał dzisiaj przyjść, ale pracuje na drugą zmianę. I Carlos powiedział, miałbyś traksa, to byś normalnie z tego wyszedł, to by wybrał, nie? No I coś w tym jest, no. Ten zawias po prostu lepszy, wybacza po prostu bardziej. Tak. Do zawiasów jeszcze, jak to robić? To jest naturalne. To zaraz jeszcze wrócimy, Kary, No, bo na pewno tam dobrze. kilka rzeczy chcesz powiedzieć, a ja zaczekam, bo zaczekaj, ja jeszcze Adriana zapytam tylko, bo dzisiaj również kupiliśmy taką oponę z firmy X-Grip. Pierwszy raz, nie wiem czy Adrian pamiętasz, zetknęliśmy się z tą firmą Na Erzbergu. na Erzbergu, no. Był sklep, była taki namiot, wystawka. Takie O stoisko, ile się no. nie mylę, to było Możesz to... tylko na chwilkę? Bardzo mi się to podoba. Patrz. Bogactwo. Ten podnośnik ci się podoba. tak. Lepiej się pracuje, to prawda. Przedewnik słowo. O ile się nie mylę, to chyba też był namiot na drapaku z X-Gripa. Tak mi się wydaje, bądź... Wtedy jeszcze tam opon nie widziałem ja na stoisku. Nie, ale musy widziałem tam. W każdym razie są 3 rodzaje opon X-Gripa. To jest soft bodajże, tak? Tak, to jest soft. Super Enduro soft, a jest jeszcze medium i jest jeszcze hard. Opona jest mega miękka, naprawdę. Zobaczcie sobie. W związku z tym, że chyba ten karkas też jest miękki, tam niektóre Wydaje osoby się na... mocno szeroka, ale to jest przez to, że ona miała kartony w środku i Tak, jak ją wypełniona założyły była, na, tak. na opony, na felgę, to zrobi się węższe. Dobre, szanujące się opony mają kartony w środku. Niektóre osoby, bo ja dzisiaj zamieściłem również no, taką informację, a właściwie pytanie, co sądzą o tej oponie. Twierdzą, że ona sobie doskonale daje radę na tublisie,
ale my zrobimy dzisiaj inne zestawienie Jest mus. i włożymy również z X-Gripa do tej opony Co to wypadło? i na tą felgę. Co tam wypadło? No proszę, to jest firma. X-Grip, woreczek, pędzelek, czarne rękawiczki i No pewnie chyba mus. pasta, no pasta, Pasta do musa. musa, znaczy pasta do musa, no. Elegancko. No i mamy tu musiorka. Musior też jest soft? Czy to jest? Nie chcę skłamać. Na takie jeżdżenie No, tutaj nie po jest za hołdach. miękki, ale myślę, że Myślę, że koniecznie trzeba będzie kupić jakąś używaną felgę do tego motocykla i zrobić sobie dwa zestawy. Jeden na tublisie, dobra myśl. drugi na musie. Dokładnie. Dobrze. Kary, tam coś chciałeś powiedzieć? Zakładanie tych... Chciałeś coś powiedzieć, Chciałem pamiętam. powiedzieć odnośnie zakładania, zawieszenia i dokręcania przednich lag. Temat wałkowany non-stop. Myślę, że to trzeba przypominać jak mantrę. Nawet nie, no, to raz, a dwa są pewne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a wydaje mi się, że byśmy tego kiedyś nie mówili. Ja sobie tylko przepłuczę rękawicę. To jest kwestia dobrego odtłuszczenia samych półek i samych lag. Dlatego, że te elementy, które są tutaj, tu potrzebujemy w tym miejscu, nie wiem, zobaczysz na kamerę. No, Te czyli miejsca, te miejsca, środek które- półek, no. Środek półek. Gniazdo półek. Tak, one powinny być. Tu nam zależy na tarciu dużym. Czyli powinno być dobrze odtłuszczone, żadnych śladów oleju. Czyli odtłuszczamy sobie to benzyną. I następna kwestia to jest dokręcenie półek. Raz, że odpowiednim momentem, czyli dół tutaj jest. Momentem, czyli klucz dynamometryczny. Tak, klucz dynamometryczny. Tu jest akurat kwestia 15, tak, tu te półki są opisane. 15 Nm. I teraz tak, dokręcanie, bo rozmawiałem dzisiaj tam na Facebooku z takim chłopakiem. Śruby muszą być przygotowane. Nie, wróćmy, nie, ja bym wrócił tutaj od klucza dynamometrycznego. Od klucza, no. Że ten zakres, wiesz, Aha, no, że ten zakres w zasadzie od 5, tak, do 20. Do 20 to są klucze, które są dokładne bardzo. Czyli my tym możemy nastawić sobie ten moment bardzo dokładnie, ale nic nam z tej dokładności, jeżeli mamy śruby zabrudzone, zardzewiałe, zapiaszczone, znaczy chodzi o to, że nic z tego fajnego klucza dynamometrycznego nie jest, nie. bo właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, Bo my mamy opór po prostu na tym. no jeśli śruba jest, Jeśli śruba jest zardzewiała i jest po prostu zapiaszczona, to my mamy super klucz elegancki, natomiast my to tarcie, które jest na tej śrubie przy dokręcaniu, po prostu ten moment nam przekłamuje. I ważne jest teraz, żeby śruba była dobrze wyczyszczona, ewentualnie lekko łepek naoliwiony. Zalecam na przykład do półek, ponieważ jest mały moment dokręcania, dobrze jest sobie bardzo delikatny Loctite dać, bo one czasem potrafią wypaść. No, na pewno się komuś zdarzyło, że wypadło. Po naszemu. Klej do gwintu. Klej do gwintów, ale ten Nie bardzo, rokujemy produktów. ale ten bardzo delikatny klej. Ale znowu, żeby nie popadać w jakąś paranoję i ze wszystkim chodzić i kluczem dokręcać. Jest kilka takich elementów, które tym kluczem dynamometrycznym należy dokręcać, typu głowica, cylinder i te półki, natomiast bez szaleństwa. Ale niektórym się należy, że tak powiem, to, żeby używali tego klucza, bo mają tendencję do obrywania po prostu. I dla takiej spokojności ten klucz można używać. Ale mówię, bez jakiegoś tam, nie wiem, bez przesady. co Adi? Jeszcze trzeba coś powiedzieć o paście do musa. Mamy taką litrową bańkę. To jest tak jakby dwuciałowa, tak? Czy jak to nazwać? Dwuskładnikowa, Kary? To jest taki żel i to ma swoją nazwę Nie, ona- Tixopropowa, tak? Nie. To nie, że dwuskładnikowa. Ona ma właściwości, czyli własności tixotropowe, czyli Co znaczy tiksotropowe? tixotropowa to znaczy, że ona ma konsystencję stałą. Jeżeli ją zaczynamy mieszać, to ona z tej konsystencji stałej przechodzi w płynną. Płynną. No Tak. pokaż to, patrz. Tu mamy tak. I jak to rozmaruje, to To się zaczyna jakby robić się z niej olej. rzadsza. No Takie właściwości mają czasami niektóre gleby. Wiesz co, to najlepiej widać jak wyjmujesz musa albo piłeczki, albo nawet tublisa, nie? Jak rozbierasz to kółko, to doskonale widać, tam jest praktycznie woda, nie? No tak, No. tak. Jak jest ruszane, to ona się robi płynna. Dobrze, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Wielu z Was pyta, czy my będziemy kontynuować, nazwijmy to projekt M3, tak? M3 oczywiście, projekt M3. Jasne, no impreza jest fajna i robienie takich motocykli w prezencie dla kogoś też jest fajne, ale trudno to wszystko zrobić bez pieniędzy. Nie mamy absolutnie jeszcze żadnych sponsorów i nie myśleliśmy, żeby kolejny taki projekt robić. Natomiast niejako zmusił nas do tego, za co bardzo dziękujemy, ale to naprawdę bardzo dziękujemy, chłopakowi, który się nazywa, i tu powiem z imienia i nazwiska, Witold Węgrzyn, który widząc to wszystko, co my robimy z motocyklem, a już mieliśmy, nazwijmy to, listę sponsorów zamknięte i nie potrzebowaliśmy już więcej ich, wpłacił nam na Karego konto 500 zł. I te 500 zł, przepraszam, od Witolda Węgrzyna, no niejako nas zobowiązuje do tego, żeby po raz kolejny chłopaki taki projekt, Zapomniałem. Jedną wargę. po raz kolejny taki projekt M3 zrobić. Zasady będą proste. Pod tym filmem wystarczy napisać komentarz, uzasadnić, dlaczego to Twój motocykl mamy wyremontować. Pod tym filmem, w tym samym oczywiście komentarzu, w jednym komentarzu, po uzasadnieniu napisać, jaki motocykl chciałbyś, żebyśmy Ci wyremontowali, jaki to jest model, jakiej marki, jaki rok produkcji. Chcielibyśmy, wybaczcie, no ja wiem, ale to my ustalamy zasady, chcielibyśmy, żeby ten motocykl miał dokumenty, a w związku z tym nie chcemy robić motocyklów, no, które mają nie najlepszą historię, nie najlepsze pochodzenie lub nieznane pochodzenie. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak? Czyli w tym komentarzu kolejna rzecz i no i co? I co my będziemy brać pod uwagę? No, oczywiście te uzasadnienie to jest dla nas istotne, jak również to, który z tych komentarzy... Chcesz mieć chopera czy zwrotny? Zwrotny. Które z tych komentarzy i tu jakby do Was też prośba, nie wiem, głosujcie, który z tych komentarzy będzie miał najwięcej łapek w górę, to będzie dla nas znak, że na ten komentarz, czyli na ten motocykl, na tego właściciela musimy zwrócić uwagę. Jednocześnie, bo różne osoby nas oglądają, spośród tych, które się kiedyś tam dołożyły, to firmy takie jak Oleg Motocykle, przypomnę raz jeszcze, Kuba Moto, Kostia, GN Motors, no i wielu jeszcze innych, których tutaj nie wymieniam. Może jeszcze ktoś inny się zgłosi, który chciałby wspomóc ten nasz projekt, za co z góry dziękujemy. Osoby, które chciałyby nam pomóc, piszcie do mnie buli.instagram@gmail.com. Dzisiaj nagrody nie będzie, to chyba wszystko, ale ja jeszcze tam miałem coś podejść do Ciebie, Kary, tak? Z czym? No nie wiem, mówisz, jeśli chcesz coś zobaczyć... A nie, bo półki, nie? Półki wypuściłem 2 kreski do góry. A, okej. No to chyba wszystko. No będziemy potem ustawiać sak cały. No ale tego już nie będziemy nagrywać. No ale no. Nie będziemy nagrywać. Jeśli byśmy jeździli w ten weekend, ja Wam powiem, jak się jeździ na tej oponie. Co prawda warunki nie są najlepsze, nie są sprzyjające. No ale zobaczymy. Z mojej strony to wszystko. Czy powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy przekazać? Prawie. Polecajcie ten film. Mówcie swoim znajomym, że taki projekt kolejny jest. Rozwiązanie. Kogo wybierzemy, będzie w następnym odcinku z garażu. A my wszystkich Was zapraszamy przed telewizory w sobotę. Będzie Super Enduro, tak. Relacja z Madrytu, Tak. Jak nam NC+. się uda, to zrobimy live streama, nie? Tak, no zrobimy sobie live streama. Internet to zrobimy. No, także bardzo Wam dziękuję. Uśmiechy. Dzisiaj jakoś wyjątkowo spokojnie było, nie? Tak, uśmiechy na twarzy, kciuki do góry. Dziękuję panowie, trzymajcie się. Hej!